Jeśli mówimy o horrorach, to zapewne pierwsze co przychodzi wam do głowy to jakieś duchy, demony czy też nawiedzone animatrony. O cholera, czy to Freddy Fazbear? Takie horrory cechują się najczęściej tym, że co chwilę dostajemy prosto na twarz jumpscarami oraz tym, że są to totalnie dziwne i najczęściej mega wymyślone historie. Ale mimo, że takich gier jest mnóstwo, to pośród nich wybiła się też seria horrorów totalnie różniących się od tych. Mowa tu o serii gier Fears to Fathom, czyli o horrorach psychologicznych opowiadających historie, które wydarzyły się naprawdę. Gry cechują się tym, że może nie mają nie wiadomo jakiej grafiki lub jakiejś mega trudnej i rozbudowanej mechaniki, ale po prostu tworzą naprawdę fajny klimat, który cały czas trzyma gracza w niepewności. Na pewno wpływa na to bardzo dobre dobieranie muzyki i dźwięków, które pojawiają się w idealnych momentach. Najlepsze są właśnie sytuacje, kiedy jest totalna cisza i pustka wokół. I nagle pojawia się creepy muzyka oznaczająca, że coś się szykuje. Na klimat wpływa też właśnie ta słaba grafika, o której wspomniałem. Może ona przypominać grafikę ze starych gier na PS1 lub nawet nagrania z VHS-ów. Wiele ludzi mówi, że to właśnie ten rodzaj, nie wiem, brudnej grafiki jest jednym z najstraszniejszych. Dodatkowo klimatu dodaje fakt, że wszystko praktycznie odbywa się tutaj w porach nocnych. A jak wiadomo, to właśnie ciemne wieczory i noce są dla nas najstraszniejsze w normalnym życiu. Nigdy nie wiadomo, co kryje się gdzieś w ciemności lub w cieniu, a na dodatek nigdy nie wiadomo, czy nie natrafimy na jakąś podejrzaną osobę. I właśnie takie sytuacje są przykładem historii, na jakich ta 5-częściowa seria Fears to Fathom jest bazowana. Każda z tych gier opowiada inną mroczną historię i w każdej z nich możemy zobaczyć sytuacje, które teoretycznie mogły przydarzyć się każdemu z nas. A więc przeanalizujmy sobie te historie i zobaczmy, jak mroczne mogą być czasami niby zwyczajne i codzienne sytuacje. A więc wszystko zaczęło się od gry Fears to Fathom Home Alone. Naszym bohaterem jest tutaj nastolatek, który pewnego dnia został sam w domu na noc, ponieważ jego rodzice wyjechali. Brzmi to jak sytuacja, którą chyba każdy z nas chociaż raz sam przeżył. Podczas grania nasza postać jak typowy nastolatek musi odgrzać sobie pozostawione jedzenie, ogląda telewizję oraz odrabia swoje zadania domowe, a zaraz po tym idzie spać. Ale około pół godziny później musi wstać się napić, a więc schodzi na dół po butelkę. I tutaj właśnie historia zaczyna się robić niepokojąca. Otrzymuje on niepokojący SMS od swojej mamy, zawierający zdjęcie mężczyzny przed ich domem. Zdjęcie wysłała zaniepokojona sąsiadka, która od pewnego czasu widywała tego mężczyznę na ich posesji. Mama naszej postaci każe nam zamknąć wszystkie drzwi i czekać na przybycie policji. Ukrywając się pod łóżkiem, słyszymy odgłos rozbijanej szyby. Wkrótce potem sąsiadka zaczyna dzwonić do drzwi. Chłopak początkowo nie chce wyjść z pokoju, ale potem, gdy wychodzi i dociera do schodów, widzi otwarte drzwi sypialni rodziców i mroczny cień kogoś, kto włamał się do domu. Przerażony chłopak pędzi z powrotem do swojego pokoju i ukrywa się tam aż do przybycia policji. Gdy włamywacz ucieka z domu, możemy zejść na dół i spotkać się z sąsiadką przed drzwiami wejściowymi. A więc jest to historia, którą może ktoś z was równie dobrze mógł przeżyć. Kto nie został kiedyś sam w domu przecież? Do kogo kiedyś nie pukał ktoś dziwny? Przecież bardzo dużo mówi się o jakichś włamywaczach. A więc mimo tego, że jest to najkrótsza część z całej serii i mimo, że ma taką prostą, a nawet jednowątkową historię, to i tak gra może spowodować ciarki, a nawet kogoś przerazić. Da się łatwo wczuć w tę historię i poczuć, jak straszne może być coś takiego i jak łatwo może się coś takiego w ogóle stać. Kolejną częścią serii jest Fears to Fathom Norwood Hitchhike. W tej historii gramy jako młoda dziewczyna. Wracając do domu z konwentu gier, nastolatka postanawia pojechać leśnymi, bocznymi drogami, aby ominąć korki. Jadąc w środku nocy, zatrzymuje się ona na stacji benzynowej, aby zatankować. I już tutaj dostajemy pierwsze dziwne sygnały, bo pracownik stacji ostrzega ją, że jeśli zobaczy dziewczynę w białej lub niebieskiej sukni, powinna jechać dalej. Gdy dziewczyna pojechała dalej, nagle natrafiła na duże kłody drewna leżące na środku drogi, a więc wysiada i przesuwa je, by móc przejechać.
Ale wsiadając z powrotem do auta, okazuje się, że nie da się go odpalić, a przez to, że droga była na totalnym uboczu, to nie było nawet zasięgu, by zadzwonić po pomoc. Na szczęście w końcu nadjeżdża mężczyzna o imieniu Jason, którego spotkała wcześniej na stacji, a ten podwozi ją do motelu, który oferuje również pomoc drogową. Ale przed wyjazdem ostrzega ją, by uważała na nieznajomych, co oczywiście w tym momencie daje nam jasny znak, że coś niefajnego stanie się w tym miejscu. Następnie dziewczyna ogarnia wszystko z właścicielem motelu, a ten ostrzega ją, by nie budziła innych gości. Gdy dziewczyna wchodzi do pokoju, jest szokowana, widząc w łazience mężczyznę, który okazuje się być Tomim, który według szefa motelu ma naprawić jej auto. Ten mówi jej o zabraniu swoich rzeczy i o tym, że dokończy sprzątanie pokoju, ale przede wszystkim informuje ją o tym, że telefon w pokoju nie działa. Zaniepokojona tym wszystkim oraz tym, że podglądał ją nieznajomy mężczyzna, decyduje się na kawę z automatu. Kawa jednak okazuje się być jakaś podejrzana i dziewczyna zaczyna tracić przytomność. Na szczęście udaje się jej jakoś wrócić do pokoju. Gdy ta traci przytomność, nieznany mężczyzna chowa się w szafie. Gdy dziewczyna budzi się później, spotyka właściciela motelu, który oskarża ją o hałasowanie i przeszkadzanie innym. Wspomina więc ona mu o tym automacie do kawy, ale dowiaduje się, że w motelu w ogóle takiego nie ma. Nawet poszła mu pokazać, gdzie stał, ale faktycznie nic tam nie było. Właściciel nakazuje jej wrócić do pokoju, ale również każe jej sprawdzić stolik przy telewizorze. Dziewczyna znajduje w szufladzie butelkę tabletek, które połyka, po czym wraca do łóżka. Później do pokoju przychodzi nieznajomy mężczyzna i próbuje skłonić ją do otwarcia drzwi, prosząc o pomoc. Gdy ta prosi, by sobie poszedł, nieznajomy staje się coraz bardziej agresywny i zaczyna wyważać drzwi. I tutaj, tak jak w praktycznie każdej grze, musimy szybko schować się w szafie, zanim nieznajomy włamie się do pokoju. Podczas gdy nieznajomy wszedł już do środka i przeszukuje pokój, nagle pojawił się właściciel, który powstrzymał włamywacza. Jak dowiadujemy się na końcu, prawdopodobnie w miasteczku działała sekta lub grupa przestępcza zajmująca się handlem używkami. Dziewczyna ostatecznie wyjeżdża i postanawia nigdy więcej nie jechać w długie trasy samochodem. A więc historia ta jest znowu bardzo realna. Czasami faktycznie wybiera się jakąś inną drogę, by ominąć korki, szczególnie w obecnych czasach, kiedy to trasę wybiera nam od razu sama aplikacja, która czasami po prostu może nam wskazać jakąś błędną i wywiezie nas w szczere pole. No, jest to rzecz, którą da się wyobrazić, że przytrafia się nam samym. Później dziwna interakcja na stacji, czy też zablokowana droga. Tu już faktycznie jest to typowy element horrorów, ale pewnie taki problem z autem może się wydarzyć, jeśli mamy wielkiego pecha. Ale przejdźmy dalej. Dziwny motel. Czy zdarzyło się wam spać gdzieś, gdzie czuliście się niepewnie? Mi tak. I to nawet nie tak dawno. Strasznie dziwny był wystrój tego miejsca i od początku dziwnie się czułem. Ostatecznie nie było problemów, a nawet było spoko. Ale to pokazuje, że takie miejsca faktycznie mogą istnieć. Ale mniejsza z tym. W grze nie tylko motel był dziwny, ale wszystkie sytuacje wokół niego. Już od samego początku szef może wydawać się dziwny, czy też panujące zasady i to, że coś nie działa, może dawać nam sygnały, że coś tu nie gra. Kolejne akcje z dziwną kawą, podejrzanymi ludźmi oraz jakimiś tabletkami pokazują nam na sytuacje, które są zbliżone do tych często nagłaśnianych w mediach, czyli najczęściej do sytuacji, gdzie ktoś podaje jakieś środki drugiej osobie, by później móc zrobić jej coś niedobrego. Niestety takie sytuacje są realne, a co gorsza pewnie są dość częste z powodu tego, że coraz więcej jest takich rzeczy. Na szczęście w grze wszystko kończy się dobrze, ale co jeśli by tak nie było? No właśnie, to sprawia, że znowu gra może nas wciągnąć w fabułę, ale przede wszystkim może dać nam do myślenia o takich rzeczach i o tym, jak groźne mogą być takie sytuacje. Być może więcej osób po zobaczeniu tej historii jeszcze bardziej zda sobie sprawę z tego zagrożenia, ale pomijając to sama gra znowu bardzo dobrze przedstawia realne sytuacje, które pozwalają graczom w jakimś stopniu przeżyć je i dać do myślenia. Sorry, że przeszkadzam, ale jeśli podoba Ci się ten film, to zostaw łapkę w górę i suba oraz podbij film, by więcej osób go zobaczyło. I lecimy dalej z filmem. Trzecią częścią jest First to Fathom Carson House. Pewnego dnia nastolatek Noah otrzymuje ofertę dorywczej pracy przy pilnowaniu domu Roya Carsona. Naszym zadaniem na początku jest wykonywanie zadań od właściciela, czyli m.in. nakarmienie psa, czy też usunięcie wirusa z komputera.
I tutaj dowiadujemy się, że dom posiada cały system monitoringu, który przyda nam się później. Podczas wykonywania zadań nasz bohater regularnie pisze SMS-y ze swoją dziewczyną, a z rozmów dowiadujemy się, że Noah pracuje nad naprawą relacji z ojcem po tym, jak jego związek z poprzednią dziewczyną Karą nie wyszedł. W pewnym momencie jesteśmy wysłani do sklepu, by zrobić nocne zakupy. W sklepie spotykamy szkolnych znajomych, którzy mówią nam, że była dziewczyna Kara była tu przed chwilą. Gdy Noah wrócił do domu i zaczął dokończać pracę domową, nagle kontaktuje się z nim przyjaciel Andy i mówi mu, aby poczytał w internecie o głośnym rozwodzie pana Carsona. Noah dowiaduje się, że od czasu rozstania pod domem pojawiali się liczni fani byłej żony, którzy mają różne zamiary, oraz widzi, że normalnie w internecie jest podany adres domu, w którym teraz jest. No i od tego momentu można powiedzieć, że zaczyna się prawdziwy horror. Po chwili przyjeżdża dostawca z pizzą. Na początku możemy być niepewni, kto to jest, ponieważ sami nic nie zamawialiśmy. Dopiero po chwili dowiadujemy się, że zamówił nam ją właściciel domu. Jakiś czas po zjedzeniu pizzy słyszymy pukanie do drzwi, ale gdy sprawdzamy, co jest na zewnątrz, widzimy jedynie leżący bukiet kwiatów. Jest to chyba oczywiste, że coś jest tu nie tak, jeśli dostajemy podejrzany prezent. Szczególnie jeśli przypomnimy sobie to, co czytaliśmy wcześniej w internecie. Ale cóż, wracamy do zadań domowych, ale znowu musimy to przerwać, ponieważ nagle wywala prąd. Noah słyszy szczekanie psa na zewnątrz i idzie ogarnąć to. Znajduje bezpieczniki i przywraca prąd. Zaniepokojony Noah zaczyna pisać wiadomości z nieznanym numerem, ale nie przejmuje się tym i wraca do nauki. Ale niestety nie jesteśmy świadomi, że teraz nie jesteśmy już sami w domu. Chwilę później znowu słyszymy hałas. Okazuje się, że piekarnik został jakoś włączony. Gdy wyłączymy go, Noah pisze do Andy'ego, żeby ten powiedział drugiemu znajomemu, żeby przestał go straszyć. Ale okazuje się, że obydwoje są razem u jednego z nich w domu. Noah wraca do biurka, ale wcześniej jeszcze sprawdza kamery monitoringu. I tutaj widzimy przed drzwiami od naszego biura kobietę, która włamała się nam do domu. Nieznajoma podchodzi pod drzwi i staje przed nimi trzymając nóż. Podczas krótkiej wymiany zdań przez zamknięte drzwi okazuje się, że to była dziewczyna, Kara, która udaje, że chce się z nami pogodzić, po czym otwarcie nam grozi. Noah szybko wybiega z biura i ukrywa się w pralni, skąd obserwuje sytuację przez okno w drzwiach. Gdy Kara jest zajęta przeszukiwaniem biura, Noah wykrada się i ucieka z domu. I tutaj gra się kończy. Z napisów na końcu dowiadujemy się, że Kara zdążyła uciec. Poznajemy też historię relacji z nią. Po 2 miesiącach związku Kara zaczęła brać używki i szybko się uzależniła. Po nieudanych próbach pomocy jej, Noah zakończył związek, a to doprowadziło ją do takiej wściekłości. Historia ta pokazuje więc nam, do czego może doprowadzić tak wielka złość i frustracja, szczególnie jeśli w grę wchodzą również tak mocne używki. Ale już sam początek tej historii brzmi jak sytuacja, która mogłaby się równie dobrze nam przydarzyć. Bo znowu, kto kiedyś nie siedział sam w domu w nocy? A może nawet ktoś z was również opiekował się kiedyś domem znajomego? Brzmi zwyczajnie, a jednak może to skrywać jakiś straszniejszy element. Później w historii mamy do czynienia z dziwnymi sytuacjami przy drzwiach. Najpierw przychodzi podejrzany koleś z pizzą, który dodatkowo chciał wejść do domu, mimo że miał auto. Brzmi to mega dziwnie, ale również może się to zdarzyć. Czasami faktycznie pod dom może przyjść ktoś dziwny, kogo widzicie pierwszy raz. Może to być ktoś, co reklamuje jakieś rzeczy, ktoś od fotowoltaiki, czy ktoś inny. I czasami nie wiadomo w pełni, czym się ci ludzie tak naprawdę zajmują i jakie mają zamiary. Wiem, brzmi to foliarsko, ale chciałbym tylko zwrócić uwagę na to, że czasami trzeba uważać na takie sytuacje. Kolejnym dziwnym zjawiskiem były te zostawione kwiaty. To chyba oczywiste, że jeśli ktoś zostawia ci jakieś podejrzane rzeczy lub prezenty pod domem, to coś jest nie tak. I końcowy etap gry, czyli sprawa z byłą dziewczyną głównego bohatera. Czasami można przeczytać gdzieś informacje o tym, jak ludzie potrafią kończyć związki w złych relacjach. Tak, że po rozstaniu jedna osoba chce wręcz uprzykrzyć życie tej drugiej. A czasami może się z kolei zdarzyć tak, że mimo rozstania jedna osoba dalej nie może sobie z tym poradzić i dalej ślepo próbuje coś zdziałać. A co jeśli te dwie sytuacje się połączą? Tak jak w tej historii. Czyli jeśli była bliska nam osoba, nadal próbuje do nas wrócić, ale my, wiedząc jak się to może skończyć, nie dajemy jej znowu szansy, a ona wtedy z miłego próbowania naprawy związku
zmienia się w agresywną wersję siebie, która próbuje nam zniszczyć życie za to, jak ją potraktowaliśmy. No właśnie, brzmi trochę jak wyolbrzymiona sytuacja, ale jestem przekonany, że gdzieś na świecie pewnie byli ludzie, którzy również przeżyli coś takiego lub posunęli się do takich rzeczy. A więc ta część znowu bardzo dobrze przedstawia sytuację i pokazuje, jak mroczne potrafią być historie nieudanej miłości oraz jak niepokojące rzeczy ludzie mogą zrobić pod wpływem używek. Czwartą grą jest Fears to Fathom Iron Bark Lookout. I można powiedzieć, że ta część zdecydowanie różni się od wcześniejszych. Tym razem gramy jako dorosły facet, Jack Nelson, który zostaje zatrudniony jako obserwator przeciwpożarowy, czy też po prostu jako strażnik na wieży w parku Ironbark. W drodze tam zajeżdża do baru, a tam dowiaduje się o kilku tajemniczych zaginięciach, do których doszło na terenie parku i otrzymuje radę, by zachował dużą ostrożność. Jack dociera do parku późnym wieczorem i spotyka Billego, strażnika parku. Otrzymuje od niego klucze do wieży i wyrusza do niej, ale przed pożegnaniem Billy ostrzega go, by nie zapuszczał się zbyt daleko na północ. Jack dociera do swojej wieży po 23. Po wejściu zapoznaje się ze swoimi obowiązkami i wykonuje je. Trochę później w historii Jack dostaje informację od Connora o dymie z nielegalnego ogniska na północ od wieży numer 11. Ponieważ jest on najbliżej tego, Jack musi iść i je ugasić. Idąc szlakiem słyszy krzyk dorosłego mężczyzny. Na miejscu Jack odkrywa namiot wraz z kilkoma innymi przedmiotami, takimi jak radio, kanister czy maczeta. I tutaj zaczyna się już robić mega dziwnie. Po powrocie do wieży, Jack nie jest w stanie się uspokoić. Zgłasza Connorowi porzucone obozowisko i krzyk. Ten początkowo mówi, że to pewnie lis, ale Jack informuje go, że był to krzyk mężczyzny. Connor wspomina wtedy o plotkach na temat rzekomego stworzenia w lesie oraz o zaginięciach, ale zapewnia go, że to pewnie fake. Jack kończy swoje zadania, zjada zapiekankę i kładzie się spać. Ale budzi się nagle o 2 nad ranem. Na ścianie widać cień, a w oknie postać. Lecz gdy Jack wstaje i spogląda na zewnątrz, postać znika. Jack otwiera drzwi i znajduje czaszkę zwierzęcia oraz świecę z okultystycznymi symbolami. Jack łączy się z Connorem, ale ten nie traktuje tego jako poważną sprawę. Jack z poczuciem niepokoju i zamkniętymi drzwiami ostrożnie kładzie się do łóżka. Budząc się następnego dnia, Jack nie wie, czy to był sen, czy nie. Oraz coraz bardziej podejrzewa, że dzieje się tu coś niedobrego. Później Jack przez radio pomaga zagubionemu turyście dotrzeć do auta. Ale w pewnym momencie turysta zaczyna cieszyć się z tego, że chyba usłyszał głos i zobaczył już za krzakami Jacka. Ale Jack zaprzecza, że to on. Zanim turysta zdążył odpowiedzieć, ktoś zaczął pukać w drzwi, a połączenie zostało przerwane. Na szczęście Jack otwiera drzwi i widzi Billego, który przyszedł dostarczyć zapasy. Później Jack kończy pozostałe zadania, a następnie schodzi na dół po więcej drewna. Jednak gdy wraca, spotyka mężczyznę o imieniu Silas, który twierdzi, że przeprowadza rutynową konserwację pobliskiej wieży. Silas mówi dość dziwnym tonem. Ciekawość może zaprowadzić cię w miejsca, w które wolałbyś nie trafić, po czym odchodzi. Po powrocie do wieży dzwoni Connor i pyta, co zajęło mu tyle czasu, na co Jack opowiada mu o Silasie. Zdezorientowany Connor dopytuje o szczegóły. I tu okazuje się, że Silas nie jest pracownikiem parku, a wieża radiowa, o której mówił, od lat jest nieużywana. 2 noce później, podczas silnej burzy, Jack dostaje informację, że komputery otrzymały aktualizację, ale gdy ten aktualizuje swój komputer, odcina prąd w wieży, a więc musi iść na dół, włączyć zasilanie. Tydzień później Jack zostaje obudzony w nocy przez Connora, który mówi mu o kolejnym dymie z ogniska, który musi sprawdzić. Gdy ten przybliża widok lornetką, dostrzega członków kultu stojących wokół płonącego ołtarza. Jack robi im zdjęcie jako dowód, ale na jego nieszczęście zdradza go Flash. Nagle przerażony Jack widzi, jak jeden z członków kultu biegnie sprintem w jego stronę, więc ten ucieka do środka i chowa się pod łóżkiem. Kultysta przez chwilę krąży po wieży, ale odchodzi. Jack wybiega więc na dół, ale nagle zostaje znowu zauważony i ścigany. Chowa się więc w toj-toju i czeka, aż ten dziwny typ odejdzie. Następnie biegnie do wejścia do parku. Opuszcza park, ale gdy obejrzał się za siebie, zobaczył goniącego go kultystę. Jack na szczęście zdążył do swojego kampera w samą porę.
ruszył z piskiem opon i pojechał do najbliższej chaty strażnika, by spędzić tam resztę nocy. Jack informuje wszystkich o tym, co go spotkało, zarówno centralę, jak i rodzinę, ale nikt nie wierzy mu w istnienie kultu i każdy olewa jego historię. Władze nawet przeprowadziły dochodzenie w okolicy, ale stwierdziły, że nie znaleziono żadnych śladów naruszenia prawa. I na sam koniec Jack przysięga, że nigdy więcej nie wróci do tego parku. A więc tak jak powiedziałem, ta historia zdecydowanie różni się od pozostałych. Na pierwszy rzut oka można stwierdzić, że jest to totalnie nierealna sytuacja, która w ogóle nie ma prawa się wydarzyć w normalnym życiu. Ale jeśli rozbijemy ją na poszczególne momenty, to w jakim stopniu może uda nam się wyobrazić, że faktycznie coś takiego może się nam przydarzyć. Przecież istnieją takie prace i zawody, które polegają na pilnowaniu i obserwowaniu jakiegoś dziwnego i niekoniecznie spokojnego miejsca. W tym przypadku mamy akurat pracownika, który stacjonuje na wieży i obserwuje las. Ale mogę powiedzieć, że znam osobę, która również pilnuje lasu. Może nie z wieży, ale ogólnie poruszając się po nim i to zawsze w nocy. Z tego co mi wiadomo, jest to faktycznie dziwna i czasami niebezpieczna praca. Z racji, że jest noc, to naprawdę ciężko zobaczyć, czy coś przypadkiem nie ukrywa się w pobliżu. Może to być dzika zwierzyna, ale co gorsza, mogą to być ludzie, którzy mają różne zamiary. Później w historii znowu mamy przykład dziwnej osoby, do której możemy mieć wątpliwości odnośnie jej faktycznej pracy. Tylko tym razem ta osoba mówi nam jeszcze jakieś mroczne hasło. A więc tak jak w poprzedniej części, znowu ta sytuacja pokazuje nam, że trzeba uważać na takich ludzi i zawsze trzeba być ostrożnym. Ale ogólnie patrząc na historię z gry, to trzeba zwrócić też uwagę na temat dziwnych grup ludzi. Mogą to być faktycznie kulty, ale równie dobrze ta sytuacja może symbolizować grupy z innymi, dziwnymi zainteresowaniami. Zawsze jest szansa, że ludzie, których mijamy na ulicy, mogą tak naprawdę zajmować się w wolnym czasie czymś naprawdę dziwnym. Tak szczerze, ta część opowiada naprawdę fajną historię, która według mnie jest jedną z najlepszych w całej serii, ale też jest najbardziej dziwna i nietypowa, przez co ciężko się dokładnie postawić w miejsce głównego bohatera. Tak czy inaczej, gra ma świetny klimat i naprawdę ciekawą i wciągającą fabułę. No i ostatnią, piątą częścią jest First to Fathom Woodbury Getaway. Tym razem wcielamy się w młodą kobietę o imieniu Sydney, która pracuje w firmie konsultingowej. Pewnego dnia, kiedy została po godzinach, zadzwonił do niej jej przyjaciel Mike. Ten rozmawia z nią o ich wspólnym wyjeździe oraz prosi ją o wynajęcie jakiegoś domku poniżej $100, ponieważ ich przyjaciółka Nora ma ograniczony budżet. Sydney znajduje prywatny domek w Woodbury i rezerwuje go, ponieważ musi odpocząć po tej całej stresującej pracy. 2 dni później Mike przyjeżdża po nią na parking i razem wyruszają w trasę. W drodze obydwoje wspominają stare czasy studenckie, które spędzali razem z Norą, a Sydney przez ten cały czas również czyta wiadomości od Ricka, czyli właściciela wynajmowanego domku. Po drodze zajeżdżają jeszcze do pizzerii, by zjeść coś przed dalszą drogą. Siedząc już przy stoliku, nagle otrzymują wiadomość głosową od Nory, która przeprasza ich za spóźnienie z powodu dość pilnych spraw w pracy. Podczas jedzenia podchodzi do nich jakiś mężczyzna, który prosi ich o podwózkę. Mike odmawia mu, uznając go za zbyt podejrzanego. Rozczarowany i lekko zdenerwowany mężczyzna ostrzega więc ich, że złe rzeczy przytrafiają się tym, którzy są niemili dla innych. Po zjedzeniu pizzy obydwoje kontynuują dalszą podróż. Po dotarciu w końcu do domku, Sydney wnosi zakupy do środka i zaczyna zwiedzać dom. Po chwili spotykają mężczyznę, który przedstawia się im jako Rick, właściciel tego miejsca. Ten oprowadza ich po posesji, ale podczas tego Sydney czuje się niekomfortowo oraz wyczuwa w nim coś podejrzanego. Ale dziewczyna postanawia się tym aż tak nie przejmować i spędza czas z Mike'em robiąc różne aktywności, takie jak łowienie ryb, zabawa tablicą Ouija czy też granie w chowanego. W pewnym momencie jednak, gdy grali jeszcze w chowanego i Sydney szukała Mike'a w domu, nagle okazało się, że Rick dalej jest w tym domu i został przyłapany w łazience. Tłumaczy się on, że tylko sprawdzał i naprawiał kran. Ale jak zwrócili uwagę nasi bohaterzy, po co mu do tego młotek, który trzymał w ręce? Mike kłóci się z Rickiem, że ten wybrał niewłaściwą porę na takie rzeczy i prosi go, by ten wyszedł i zrobił to kiedy indziej. Po tej sytuacji Sydney i Mike zgadzają się z tym, że z tym typem jest coś nie tak, ale uznają go za niegroźnego. Chwilę później podczas rozmowy w sypialni Mike wspomina stare czasy, a z rozmowy da się zrozumieć, że czuje coś do Sydney i chciałby być kimś więcej niż tylko przyjacielem.
Chwilę tę jednak przerywa telefon od Nory, która potrzebuje pomocy, ponieważ w jej samochodzie pękły opony. Mike decyduje się pojechać i pomóc przyjaciółce oraz prosi Sydney, by ta została w domu i odpoczęła. Dziewczyna nie ma wyjścia i zostaje sama, czekając aż wrócą. Później ktoś nagle puka do drzwi. Po zejściu na dół okazuje się, że to autostopowicz z pizzerii. Z jego wypowiedzi da się wyczuć złe zamiary. Sydney odmawia mu wpuszczenia go do środka i wraca do łóżka. Już prawie zasypia, ale nagle budzi ją głośny hałas i krzyk. Więc ta szybko kontaktuje się z Rickiem. Ten pojawia się dość szybko i pociesza Sydney, ale dziwnym trafem wciąż trzyma w ręce młotek. Okazuje się, że prawdziwym zagrożeniem w domku jest właśnie Rick, który jednak okazuje się oszustem, ponieważ otrzymujemy wiadomość właśnie od tego prawdziwego Ricka. Sydney konfrontuje się z oszustem i dochodzi do kłótni, w trakcie której mężczyzna wpada w szał. Sydney ucieka i ukrywa się. Unikając go pod schodami, zachowuje ciszę i próbuje przemknąć na górę. Ale nagły telefon od Nory zdradza jej obecność. Dziewczyna chowa się więc w szafie w sypialni. Intruz zauważa w końcu przyjazd Mike'a i Nory i wychodzi, by sprawdzić, czy ich również może dopaść. Ale wraca do poszukiwania dziewczyny, gdy tylko telefon Sydney znów zaczął dzwonić. Sydney chowa się na strychu i wysyła SMS-y do prawdziwego Ricka i przyjaciół z prośbą o pomoc. Następnie decyduje się w końcu wyjść i na jej szczęście okazuje się, że mężczyzna uciekł z domu. Sydney schodzi więc na dół i w końcu może się spotkać z Mike'em i Norą, którym udaje się wyważyć drzwi. Po tej całej historii Sydney jest przekonana, że ten mężczyzna udawał Ricka i przybywał w tym domku, aby ich okraść. Policja, która przybyła na miejsce, sugeruje jednak, że mężczyzna miał o wiele bardziej mroczne zamiary, a prawdziwy Rick prawdopodobnie wie więcej o oszuście niż chce przyznać. Ta historia brzmi jak bardzo realna sytuacja, która mogłaby zdarzyć się komuś z nas. Już wcześniej przy omawianiu drugiej części serii wspomniałem o tym, jak sam trafiłem na dość dziwne miejsce do spania podczas podróży. I tutaj mamy bardzo dobrze pokazane takie miejsce. Niby wyglądało w porządku i spokojnie, jednak bardzo niska cena oraz tylko 2 opinie już wtedy mogły sugerować, że warto przyjrzeć się temu miejscu trochę bardziej. Następnie przez całą grę tak naprawdę głównym wątkiem jest podejrzany niby właściciel tego domku. Mężczyzna bez żadnego zawahania porusza się po nim, mimo że niby sam go wynajął, oraz cały czas podczas interakcji z nim rozmawia tak, że faktycznie można uznać go, że zna się na tym domu. Można więc powiedzieć, że jest on naprawdę dobrym oszustem, który wykonuje swój plan w przemyślany sposób. Ale jednak zdarza się mu powiedzieć coś takiego, co powoduje w nas niepewność i może dać nam do myślenia. Ta sytuacja może znowu pokazać nam, że zawsze trzeba uważać na nieznanych nam ludzi, szczególnie w takich dziwnych miejscach, które również są dla nas czymś nowym. W normalnym życiu przecież również możemy trafić na kogoś, kto będzie nam wmawiał jakieś rzeczy, które na początku brzmią totalnie legitnie. Taka osoba, gdy tylko zobaczy, że dajemy się wciągnąć w ich grę, będzie dalej próbować ciągnąć taką historię. Trzeba więc zawsze sprawdzać dokładnie takie sytuacje. I gdy tylko widzimy coś podejrzanego, co wpadnie nam w oko, powinniśmy reagować. Historia ta jest więc bardzo dobrym przykładem sytuacji nadającej się do stworzenia horroru. Fabuła jest bardzo realistyczna oraz naprawdę wciąga podczas grania. Łatwo jest się postawić w takiej sytuacji i wyobrazić sobie, że to właśnie my jedziemy gdzieś na wakacje lub krótki wyjazd, a tam trafiamy na niby spokoziomka, o którym jednak nie wiemy za dużo. I okazuje się, że faktycznie ktoś taki może mieć ukryte złe zamiary. Wszystkie gry pokazują więc, jak dobrą serią jest Fears to Fathom. W każdej grze możemy znaleźć sytuacje, z którymi naprawdę możemy się utożsamić. Są to sytuacje z życia wzięte. Bycie samemu w domu, samotny wyjazd, dziwne i niekomfortowe miejsce na nocleg, niebezpieczne miejsce pracy, czy też najważniejsze przez całą serię, podejrzani ludzie, którzy jak się okazuje, mają niekoniecznie dobre zamiary. Oczywiście każdy z nas może po swojemu interpretować te historie i każdy może wyszukać sobie w nich element, z którym najbardziej się utożsamia. Seria Fears to Fathom stała się więc idealnym przykładem, że nie trzeba mieć wielkiego budżetu, wymagającej mechaniki czy wspaniałej grafiki, by osiągnąć wielki sukces. Wystarczy stworzyć coś mega klimatycznego oraz realistycznego, z czym gracz może się utożsamić. Można powiedzieć, że sukces tej serii sprawił też, że powstało więcej tego typu horrorów bazujących na prawdziwych historiach.
Trzeba jeszcze wspomnieć, że obecnie czekamy na drugi sezon gier Fears to Fathom. Na Steamie możemy już zobaczyć, że kolejna część będzie nazywać się Fears to Fathom Scratch Creek, a historia prawdopodobnie będzie opowiadać o tym, jak młoda para podczas wycieczki autem przez nieoczekiwany objazd trafia do dziwnego miasteczka, a tam zwykły postój zamienia się w przerażające sytuacje. Ja szczerze czekam na kolejny sezon tych gier, bo naprawdę lubię je oglądać i analizować ich historię. Może tym filmem również zachęciłem kogoś do poznania tych gier i zainteresowania się tymi historiami. Jeśli tak, to bardzo mi miło i dziękuję, że oglądaliście.